Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj dość luźny materiał odnośnie Amigi 500 z systemem 1.3, czyli kontynuacja ostatniego materiału. Kilka luźnych spostrzeżeń odnośnie dalszej delikatnej rozbudowy oraz samego systemu. No i troszeczkę instalacji nowych rzeczy w systemie. Także chciałem zacząć od jednej ważnej kwestii. Jak wiecie, w tym miejscu mamy kartę turbo. W Amidze 500 mamy dwie diody. Jedna dioda komputera odpowiada za sygnalizację, czy komputer jest włączony, druga za pracę dyskietki. Zobaczcie, tu w miejscu, gdzie podłączona jest klawiatura, jest dołożona taka mała płytka, na której wyprowadzony jest tutaj z boku dodatkowy pin plus możliwość podłączenia klawiatury. Ten dodatkowy pin idzie do karty turbo, do miejsca, gdzie mam podłączoną, gdzie można podłączyć diodę. Tutaj akurat idzie do minusa. I co nam to daje? Daje nam to, że jeśli pracuje dysk twardy na karcie turbo, a jest to dysk SSD, no to jest właściwie niesłyszalny, więc przekazywany jest sygnał diody i mamy wtedy diodę łączoną, czyli w miejscu, gdzie mamy sygnalizację stacji dyskietek, mamy też migającą diodę w momencie, kiedy pracuje dysk twardy, więc jest to takie połączenie, dwufunkcyjna dioda. Bardzo podobnie to wygląda jak chociażby pierwsze skojarzenie to Atari Falcon, gdzie jest jedna dioda, która odpowiada za pracę dysku twardego, jak i stacji dyskietek. Kolejna kwestia, myślę, że dość ciekawa, jeśli chcecie zainstalować troszeczkę oprogramowania na ten system 1.3. Zobaczcie, ta puszka, którą tutaj widzicie, jest to emulator stacji dyskietek. Kupiłem to kilka lat temu od Lotarka, sprawdza się genialnie. Jest to tak naprawdę urządzenie, które może służyć czy do Amigi, do innych komputerów, do Apple'a, do Atari ST, do Amstrada i tak dalej. Jest naprawdę bardzo uniwersalne. Ja podłączyłem to pudełko bezpośrednio tutaj do złącza stacji dyskietek 0. Chociażby ze względu na to, że w Amidze 500 i przy systemie 1.3 nie mamy możliwości wyłączenia stacji dyskietek 0, a podłączenia na przykład do stacji dyskietek pierwszej, więc wygląda to troszeczkę inaczej w przypadku systemu 1.3. Warto jest wpiąć się bezpośrednio pod stację dyskietek zerową, czyli DF0, tak abyśmy mogli wszystko zainstalować. Część rzeczy, które będziemy próbować tutaj zainstalować, ja już mam właściwie zainstalowane, pokażę Wam genialnie wyglądające instalatory dla chociażby starych gier czy starych programów. I one wymagają zerowej stacji dyskietek. Przez stację nawet DF1 nie moglibyśmy części tego oprogramowania zainstalować. Kolejna sprawa to niektórzy mają to rozwiązane poprzez przełącznik stacji dyskietek, czyli taki switcher, gdzie możemy sobie wybrać, która stacja jest stacją zerową. Ja takiego przełącznika nie mam, więc samo urządzenie mam tutaj podłączone. Tutaj wychodzi jeszcze kabel USB, który idzie do PC-ta. Może uda mi się pokazać Wam samo oprogramowanie. Zobaczmy, jeśli ja tutaj zjadę w dół, będzie coś widać. No, coś tutaj widać. Dokładnie po prawej stronie tutaj ekranu. Zobaczcie, tutaj chociażby mamy możliwość wybrania, którą stację dyskietek chcemy emulować.
dla jakiego komputera, troszeczkę sparametryzowania. Sam wybór ADF-ów jest bardzo prosty. Przykładowo, jeśli ja tutaj na PC w tej chwili wybiorę chociażby Dogfight, czyli bardzo dobry symulator, ciekawy od Microprose. OK. Na PC wybrałem. O, jak widzicie, tutaj urządzenie zasygnalizowało, że został wykryty dysk nowy. Na pulpicie, to Wam za chwileczkę pokażę, został tutaj przełączony dysk, więc mamy już możliwość zajrzenia do niego. Jak widać, urządzenie pracuje. Może nie do końca widzicie sam ekran. Zresztą dajcie mi chwilę, to ja postaram się za chwilę przełączyć, tak żebyście wszystko widzieli. O, myślę, że w tej chwili jest to lepiej widoczne, także będziecie widzieli, jak pracuje samo urządzenie. Tutaj ma diody sygnalizacyjne. Jak widzicie na pulpicie komputera mamy tutaj zainstalowany Dogfight pierwszy dysk. Zobaczcie, jak sobie tutaj wyjdę i wejdę jeszcze raz. Także widać, jak emulator stacji dyskietek pracuje i robi to naprawdę bardzo sprawnie, z prędkością działania normalnej stacji dyskietek. OK. Zobaczcie, mamy tutaj program instalacyjny i to chciałem Wam właśnie pokazać, jak niesamowicie wyglądają w ogóle tutaj programy instalacyjne. Ja w tej chwili nie będę tutaj na dysku systemowym instalował Dogfight, bo już mam go zainstalowanego. Natomiast zobaczcie, super ładna grafika, bardzo ładny tutaj system instalacyjny. Ja w tej chwili wyjdę, nie będę tutaj wchodził, ale chcę Wam pokazać, jak to niesamowicie wygląda. W tej chwili postaram się załadować inny installer. Przykładowo bardzo ładnie to wygląda w przypadku B17 Flying Fortress i tylko znajdziemy tutaj OK. Zobaczmy. W tej chwili na PC podpiąłem inny dysk instalacyjny. B17, dysk pierwszy. Zobaczcie, przecież to jest dzieło sztuki. Rewelacyjne połączenie symulatora z takim powietrznym RPG, gdzie tworzymy taką, powiedzmy, małą społeczność, ze względu na to, że jest spora grupa członków załogi. Rewelacyjny symulator, natomiast zobaczcie, jak to fajnie wygląda i to wszystko w przypadku już Warbencha i systemu 1.3. Kolejny ładnie wyglądający. Zobaczmy, co ja tutaj mogę Wam jeszcze pokazać. Może jeszcze jeden na koniec, może nie symulator już. OK. Benitez Steel Sky, czyli jeden z najlepszych point and clicków. Zobaczmy, czy to jest tutaj. Tak. Dysk zerowy jest dyskiem 15. Tutaj numeracja, no tak sobie tutaj akurat twórcy to skonstruowali, jest troszeczkę zmieniona. Zobaczcie, jak to pięknie wszystko wygląda w systemie 1.3 i jak wygląda sam instalator.
Zobaczcie Przecież to wygląda cudownie. Czyli macie lata 90. Przychodzicie z rewelacyjnym tytułem, który zajmuje kilkanaście dyskietek i tak wygląda proces instalacji. Oczywiście nie wszystko było takie kolorowe, bywało, że był problem z instalacją, jakiś dysk się mógł zepsuć, ale sam wygląd instalatora wygląda przecudownie. Chcę Wam pokazać, że tutaj przeinstalowałem troszeczkę nowych gier i jak widzicie jest tego tutaj sporo. I tak jak Wam powiedziałem, system 1.3 pracuje na ikonach, więc jeśli gdzieś nie mamy ikony, to będziemy mieli problem z uruchomieniem gry tej postaci. W przypadku Wing Commandera mamy tutaj ikonę główną, klikamy, uruchamiamy, nie ma problemu. Ale na przykład zainstalowałem sobie Gunshipa 2000 i zobaczcie, wchodzę, nic nie ma. Co ja mogę tutaj zrobić? Także mógłbym uruchomić w ten sposób. Przejść do katalogu gry. Pokaż, co tutaj się znajduje. Przejdź do katalogu Gunship 2000. Pokaż, co tutaj się znajduje. No i mamy tutaj Gunship 2000 Game. I jak widzicie, tak wygląda uruchomienie tego tytułu w tej wersji, bo z tego co pamiętam jest kilka kilka wersji samego Gunshipa 2000 i są również z ikonami. Ja sobie już tutaj założyłem moje Death Crew. Chcę Wam tylko pokazać, jak gra działa pod procesorem 0.20, który jest tutaj taktowany na 35 MHz. Jest to naprawdę super szybki procesor. Przyznam się, że nie za bardzo widzę różnicę między chociażby 0.60 czy 0.30 a tym procesorem. Także to już świadczy o tym, że gra naprawdę tutaj mocno przyspieszyła. Możemy sobie wybrać śmigłowiec, którym chcemy tutaj wykonać misję. Ja sobie wybiorę tutaj Apache, czy polską nazwę Apache. I teraz co my tutaj możemy podwiesić? 8 Hellfire'ów, czyli naprowadzanych radarowo lub termicznie pocisków powietrze-ziemia. Dodatkowo sobie podwiesimy nienaprowadzane hydry. One mają tutaj różnego przeznaczenia. 38 pocisków. Hellfire'y podwiesimy w tym miejscu. To może 8. No i jeszcze mamy Sidewidery, czyli powietrze-powietrze o dużym zasięgu, bardzo dużej prędkości. Oj, coś mi tutaj PC mryga ekranem, ale nic nie szkodzi. Dobrze, zobaczmy sobie Mission Orders. Primary Mission, czyli mamy tutaj zniszczenie plutonu BTR-60, no plus tutaj zniszczenie celu drugorzędnego. To jest nocna misja, tutaj warunki, co możemy tutaj spotkać, także widzimy T-55, BMP, czyli lekko uzbrojone wozy i tak dalej. Zobaczmy, tutaj mamy bazę, tutaj mamy cel główny.
Tutaj mamy cel drugorzędny, który pewnie trzeba by było szukać w okolicy, bo jest ruchomy. A tutaj mamy dodatkową swoją bazę, gdzie możemy zatankować, uzupełnić uzbrojenie, jeśli byłaby taka potrzeba. Ok, my się tutaj zgadzamy. Ja w samą misję grać nie będę, ale chcę Wam tylko pokazać prędkość działania. Ok, nie chcę żadnego wspomagania. Tutaj sobie ustawiam na realistyczne. Jedynie czego nie chcę mocno realistycznego, to modelu lotu. Nie to, że jest jakoś super trudny. Trudny jest ze względu na podłączone. Ja tutaj akurat nawet joysticka nie mam podłączonego, to będę musiał sobie poradzić, unieść się tylko śmigłowcem, zrobić procedurę startową na samej klawiaturze. Natomiast system taki, że pochylamy się i jednocześnie musimy tutaj moc silników, które są sprzężone z rotorem, zwiększać, żeby utrzymać równowagę, a jak hamujemy, no to zmniejszamy. To jest przy użyciu klawiatury po prostu dosyć skomplikowane. W przypadku nowych symulatorów lotniczych, gdzie mamy odpowiednie wolanty do tego, gdzie równocześnie możemy te rzeczy robić intuicyjnie i nie robi się tego klawiaturą, jest to po prostu dużo łatwiejsze. Ok, uruchamiamy tutaj. Wersja skrakowana, więc nie musimy tutaj szukać strony, żeby tutaj znaleźć odpowiedni symbol, wpisać częstotliwość. Ja oczywiście oryginał mam na Amigę w wersji tak naprawdę dla kości AGA i ECS, więc jedną i drugą wersję. Mam wersję na PC, a mam nawet wersję na japoński komputer z japońską instrukcją, może kiedyś wyciągnę i pokażę. Natomiast tak, zwiększam tutaj obroty silnika, sprzęgam rotor i zobaczcie. Tutaj nic nie klatkuje, szybciutko wszystkie elementy są widoczne. Dodam mocy, żeby szybciej się wznosić. To naprawdę wygląda super. Przykładowo wersja dla CD32 w 256 kolorach. W przypadku, gdy jesteśmy nad bazą, to naprawdę bardzo mocno klatkuje i bez względu na to, czy uruchomimy ten tytuł na 0.60, na 0.30, wersję dla CD32, ona po prostu tak działa, więc najlepsza wersja, najstarsza na ECS nie zawiera tych błędów, które ma AGA, część błędów została poprawiona, natomiast część błędów jest bardzo denerwująca, szczególnie rakiety, które trafiają, a nie niszczą celów, jakieś takie dziwne sytuacje, więc najstarsza wersja najlepsza. I jak widzicie, wszystko fajnie działa, także urządzenie do instalowania, emulator do instalowania oprogramowania z ADF-ów, ze stacji dyskietek, bardzo fajne, bardzo intuicyjne. Jest oprogramowanie do PC-a, do Maca, więc możemy uruchomić i na PC i na Macu samo urządzenie, a emulowanych sprzętów jest bardzo dużo. To jest HC Floppy Emulator czy HC Floppy Emulator i naprawdę działa znakomicie. To chciałem Wam pokazać. Taki krótki, luźny materiał. Być może Was to zainspiruje. O, jeszcze jedna rzecz, może na koniec. Mówiłem Wam o tym, że mamy tutaj, wy oczywiście widzicie, diodę uruchomionego komputera i mamy diodę stacji dyskietek. Zobaczcie, ja tutaj zrobię restart komputera. I zobaczcie, że mryga dioda stacji dyskietek. Wgrywany jest teraz system, czyli to, co Wam tutaj na początku pokazywałem, ta dodatkowa płytka, niewielka płytka, działa to bardzo fajnie, sprawnie i tutaj Amiga po złożeniu sygnalizuje nam o wszystkich tutaj operacjach na dysku twardym.
Mam nadzieję, że materiał, chociaż prosty, będzie w jakiś tam sposób inspirujący dla osób, które pewne rzeczy chcą sobie tutaj w Amidze 500, tej tradycyjnej Amidze z systemem 1.3, dosyć starym systemem, ale tutaj mającym naprawdę bardzo, ja mam przynajmniej podejście mocno sentymentalne, bo Amiga 500 była moją pierwszą Amigą i OS 1.3 co prawda z dyskietek, ale działał tutaj niesamowicie. Jeszcze Wam tutaj na koniec włączę tło, czyli emulujemy tak jakby obraz zewnętrzny przez Gemlock, tak to się nazywało urządzenie, gdzie można było wprowadzić dodatkowy sygnał. Tu jest to używane jako tło w systemie 1.3, gdzie teoretycznie tła nie możemy nadać. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. System z lat 80., oczywiście z nowymi modyfikacjami, z dodatkowymi doinstalowanymi ikonami czy dockiem. Jeśli Was to mocno interesuje, to oczywiście w poprzednim materiale pokazuję, jak to jest tutaj zainstalowane, jak to się nazywa i jak tutaj można sobie to wszystko troszeczkę usprawnić w tym systemie. Także bardzo dziękuję Wam za uwagę, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach.